Kochani, pomidory są wymagające. Nie lubią ani być przesuszane, ani kiedy mają zbyt mokro. Po prostu muszą mieć optymalną ilość wody. Częstym błędem jest to, że bierzemy konewkę i podlewamy ziemię wokół pomidora. To powoduje, że ta zewnętrzna warstwa gleby jest mokra, jednak w środku pozostaje sucha. Pomidor musi mieć wilgoć, musi mieć wodę, musi mieć możliwość czerpania wapnia z głębokości około 20 cm. Jeżeli wylejemy na ziemię konewką wodę, to tylko kilka centymetrów jest mokre, natomiast reszta pozostaje sucha. Kiedy pomidor ma za sucho, to wtedy słabo rośnie, zrzuca kwiatki albo ma małe owoce, czy też mało owoców. To powoduje różne choroby pomidorów, na przykład suchą zgniliznę. Natomiast kiedy znowu za dużo mamy wody, pomidor ma za dużo wody, to wtedy jego korzenie gniją. I to prowadzi znów do tego, że roślina nie rośnie, też nie ma owoców, karłowacieje i nie da nam tych pysznych pomidorów, na które czekamy. Ile wody potrzebuje pomidor? To zależy oczywiście od jego wielkości, od gatunku, od pogody, od podłoża, ale możemy przyjąć, że średnio pomidor będzie potrzebował około litra wody na jedno podlewanie. Jak często mamy podlewać pomidory? To też zależy od rodzaju gleby, czy ona chłonie wodę, czy ona raczej jest taką glebą suchą, czy jest bardziej piaszczysta. Każdy, kto ma działkę, zna swoją glebę i wie, w jaki sposób ona magazynuje wodę. Zaobserwował to. Po posadzeniu sadzonki trzeba ją mocno podlać, ponieważ wtedy korzenie nie mogą jeszcze pobierać wystarczającej ilości wody, bo są nieukorzenione. Z czasem ich zdolność do pobierania wody wzrasta i wtedy zaczynamy stosować nawadnianie, podlewanie głębokie 2 razy w tygodniu. To pomaga sadzonkom ukorzenić się i korzenie się rozrastają. Gdy sadzonki są już dobrze osadzone w ziemi, zwiększamy odstępy między podlewaniami w zależności od tego, jak gleba trzyma wilgoć i podlewamy od 3 do 5, co 3 do 5 dni. Gdy pomidor zaczyna kwitnąć i zawiązywać owoce, kwitnie i zawiązuje owoce, zwiększa się zapotrzebowanie pomidora na wodę i wynosi około 5 litrów na metr kwadratowy. Jeżeli na metrze kwadratowym mamy 4 krzaki pomidorów, to znaczy, że każdy z tych krzaków potrzebuje na jedno podlewanie litr wody. I takie podlewanie stosujemy co 2-3 dni. Jak teraz dostarczyć pomidorom precyzyjnie taką ilość wody? Najlepiej jest wymacać, gdzie kończy się ta bryła korzeniowa. Tu, gdzie jest korzeń, jest twardo, a tu, gdzie jest ziemia, ona jest miękka. Tu jest twarde, tu są korzenie, tu jest miękkie. Robimy otwór w tym miejscu, gdzie kończy się ta bryła korzeniowa i można to zrobić patykiem
ale można też zrobić to palcem. Najlepiej tym długim palcem. I palec jest lepszy od patyka, ponieważ możemy pod palcem czuć, gdzie te korzenie są. No i teraz zobaczcie, jest taka dziurka. Podobnie robimy to z drugiej strony pomidora, dbając o to, żeby ze wszystkich stron woda mogła dotrzeć do korzeni. Tu jest twarde, tu jest miękkie. Piękna, miękka ziemia. Palec wchodzi jak w masło. Do tego otworu wlewamy odpowiednią ilość wody. Tutaj mam 300 ml, a pomidor potrzebuje litr, czyli 1000 ml. Do każdej dziurki, czekając aż ta woda wsiąknie, wlewam do każdej po pół litra wody. Litr podzielony na 2 to znaczy po pół litra. Ta woda dociera głęboko i pomidor korzeniami pobierze tę wodę. Woda szybko została wpita. Woda szybko została wpita, znaczy, że pomidor ma za mało tej wody. Dziurki nie zakopujemy, tylko zostawiamy ją na następne podlewanie i przysłaniamy tę dziurkę ściółką. To może być słoma, to może być trawa ścięta. I teraz co jest ważne? Pomidor dostał odpowiednią ilość wody, a ziemia wokół pomidora jest sucha. I to jest ważne. Pomidor lubi wilgoć, ale tam głęboko w ziemi nie lubi, kiedy jego liście dotykają do wilgotnej ziemi. Pomidor lubi ściółkowanie, bo ściółka, która leży na ziemi, chroni tę ziemię przed wahaniami temperatury, chroni przed parowaniem wody, ochrania tego pomidora. Równie ważna jest temperatura wody, którą podlewamy pomidory. To nie może być woda bardzo zimna, to musi być woda przyjemnie chłodna, taka, że nam jest przyjemnie w ciepły dzień włożyć rękę do tej wody. Nie bierzemy wody bezpośrednio z pompy, bezpośrednio ze studni albo z kranu, bo ta woda jest za zimna. Nie używamy też wody chlorowanej. Jeżeli mamy tylko wodę chlorowaną na działce, to nalewamy ją do jakiegoś pojemnika, do beczki, do wiadra i czekamy 24 godziny, aż ten chlor się ulotni. Pomidory również lubią podlewanie albo poranne, albo wieczorne. I dajmy im to, czego one potrzebują, czego one pragną. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chcemy zrobić z naszych pomidorów przetwory, to przestajemy pomidory podlewać w połowie sierpnia. Po 15 sierpnia nie podlewamy już pomidorów ani razu. Wtedy owoce są pełne smaku, słodkie, pełne aromatu. Ta woda, którą podlewalibyśmy wtedy pomidory, rozcieńczyłaby ich smak i aromat. Tego nie robimy. Pomidorki koktajlowe, pomidorki karłowe oraz pomidory w szklarni, w tunelu podlewamy dokładnie tak samo. Czyli jeszcze raz, najważniejsze informacje. Jeżeli chcemy mieć smaczne, zdrowe, pyszne pomidory, podlewamy je doglebowo,
punktowo, robiąc dziury wokół bryły korzeniowej i do tych dziur wlewamy na taką roślinę litr wody co powiedzmy 3 dni. Jeżeli jest sucho, to wtedy możemy zwiększyć częstotliwość podlewania i podlewać na przykład co drugi dzień. Ale pomidora, pamiętajcie o tym, nie podlewamy codziennie. On tego nie lubi. Pomidor potrzebuje wodę głęboko, głęboko, nie na ziemi, głęboko i to musimy pomidorowi dostarczyć. I wtedy on odwdzięczy się nam tymi pysznymi, wonnymi, słodkimi owocami.